Wszystkim cześć, witajcie. Nazywam się Piotr Ptaszyński, reprezentuję firmę Viva Drive i będę miał przyjemność dzisiaj prowadzić nasz webinar poświęcony wyzwaniom i aspektom elektryfikacji flot pojazdów samochodowych. Razem ze mną dzisiaj jest pan Marcin Westphal, reprezentujący PILE, czyli Polską Izbę Rozwoju elektromobilności. Elektromobilności, oczywiście, przepraszam. I pan Jan Trzeciakowski z Elocity. Dobór moich kolegów nie jest przypadkowy, ponieważ razem wszyscy w trójkę jesteśmy jak gdyby członkami wielkiego ekosystemu związanego z elektromobilnością i pomagamy wszystkim naszym klientom, z którymi codziennie pracujemy, czy którzy do nas przychodzą, w rozwoju i wdrażaniu elektromobilności. Czym jest ta nasza elektromobilność i z czym ją się je i jakie są główne wyzwania? Cały proces takiej elektryfikacji floty, bo o tym dzisiaj będziemy mówić, możemy sobie podzielić na 4 główne obszary bądź 4 wyzwania. Pierwsze to każdy właściciel firmy, bądź osobiście, bądź przez dedykowanego menadżera floty, musi w pierwszej kolejności wiedzieć, jakie pojazdy, którymi obecnie dysponuje, ma je w swoim parku maszyn, może w pierwszej kolejności podmienić na pojazdy elektryczne. I to też nie jest taka prosta sprawa, bo pojazdów elektrycznych nam bardzo przybywa. W dzisiejszych czasach, no już każdy koncern motoryzacyjny wchodzi jak najszerzej w tą elektromobilność i praktycznie proponuje w każdym segmencie już dużą różnorodność pojazdów elektrycznych. To nie to, co jeszcze parę lat temu, że każdy się, mówiąc kolokwialnie, obwąchiwał z tymi pojazdami i sobie coś testował. Teraz, jeżeli już czy ci najwięksi nie mają pojazdów elektrycznych, to przestaną istnieć, więc od tego nie uciekniemy, ale nie to jest tematem dyskusji. Druga sprawa to jeżeli już ten menadżer floty wie, które pojazdy może wycofać i na jakie, tak żeby nie podejmować ryzyka, nie ograniczać się w realizacjach swoich codziennych zadań transportowych, musi wiedzieć, jak dobrać odpowiednio całą infrastrukturę ładowania. Czy tylko korzystać z publicznej sieci ładowarek, która wiadomo, o czym będziemy dzisiaj później rozmawiać, to już moi koledzy więcej powiedzą, nie jest jeszcze zbyt zadowalająca w naszym kraju, jak również w pozostałych krajach Europy. Tam się dzieje to trochę szybciej, szczególnie na zachód, ale to też nie jest jeszcze to, czego byśmy chcieli, co widzimy na sieci, chociażby ze względu na stacje paliw konwencjonalnych, że nie mamy żadnych ograniczeń. Gdzie nie pojedziemy, możemy zatankować. Czyli ten ważny obszar, jakim jest infrastruktura. Trzeci, jeżeli już mamy to wszystko, wiemy jaką infrastrukturę, wiemy jakie pojazdy, to musi powstać konkretny plan wdrożenia tej elektromobilności. Czyli co kupić, od kogo kupić, gdzie postawić i jak to postawić. I ostatnie, co nam zostaje, to jeżeli już przeszliśmy sobie przez te wszystkie 3 etapy, to z tą elektromobilnością trzeba żyć na co dzień, czyli trzeba nią zarządzać pojazdami, zarządzać ładowarkami, bądź tylko informacjami z otwartej sieci ładowarkowej, żeby móc rozliczać i mieć jakikolwiek wpływ na koszty, jakie ta energia, którą powiedzmy tankujemy do naszych pojazdów, jak wpływa na nasz całkowity koszt operacyjny we flocie. Teraz przekazuję Wam głos, panowie. Chciałbym, żeby każdy z Was powiedział pokrótce, jeszcze raz podsumował, jaką organizację reprezentuje i czym się w niej zajmuje, jak również czym się zajmuje cała organizacja. Marcinie, może Ty tak. Dziękuję, Piotrze. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie w imieniu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Więc przede wszystkim naszym statutowym celem jest, tak jak sama nazwa wskazuje, propagowanie i szukanie rozwiązań do tego, abyśmy mogli w dosyć dynamiczny sposób i przede wszystkim logiczny wprowadzać elektromobilność w naszym kraju. Jesteśmy podmiotem, który też bezpośrednio reprezentuje polską, nazwijmy to, elektromobilność na arenie międzynarodowej i tutaj też możemy się na pewno pochwalić wieloma ciekawymi projektami, które już zostały zrealizowane oraz ciekawymi koncepcjami, które dopiero chcemy zrealizować. Ale tutaj myślę, że najlepiej będzie zaprosić wszystkich zainteresowanych na naszą stronę www.pire.pl, gdzie będzie można bezpośrednio na bieżąco pozyskać informacje, co robimy i w jaki sposób właśnie działamy.
Też jeszcze tylko taka ostatnia, bardzo ważna informacja. Jesteśmy też podmiotem, który świadczy usługi doradcze, tak więc jeżeli ktokolwiek chciałby dowiedzieć się czegokolwiek z obszaru właśnie elektromobilności, to również serdecznie zapraszamy. Posiadamy bardzo dużo kompetencji i przede wszystkim bardzo ciekawą i wykonawczą sieć kontaktów. Także z mojej strony, jeżeli chodzi o samą firmę, to tyle. Przekazuję głos Janowi. Witam Państwa. Jan Trzeciakowski z tej strony firmy Elocity. My jako Elocity jesteśmy polską firmą, która stworzyła swój autorski system do zarządzania ładowarkami, stacjami ładowania oraz rozliczania sprzedaży czy poboru usług ładowania i energii. Tu zarówno mówimy o ładowarkach, które są na cele publiczne, tak, które możemy znaleźć w przestrzeniach miejskich, na trasach szybkiego ruchu, czy na ładowarkach biurowych i też domowych w domach, mieszkaniach naszych pracowników, tak żeby można było ten prąd rozliczyć nie tylko w przypadku sprzedaży zwykłej, ale w takim użytku własnym wewnętrznym. Także ja dzisiaj Państwu opowiem troszeczkę więcej właśnie o doborze tej infrastruktury, w zależności od potrzeb firmy, od jej charakteru. I tu jeśli mogę, Piotrze, przejść już płynnie do tego tematu, bardzo chętnie. Tak, właśnie o to Cię chciałem bezpośrednio prosić. Jeszcze tylko woli takiego podsumowania powiem, że właśnie tutaj, skoro jesteśmy sfokusowani dzisiaj na zagadnieniach związanych bezpośrednio z ładowarkami, z całą infrastrukturą i o tych aspektach ma być ten dzisiejszy webinar, więc powiedzmy, że jesteśmy już po tych pierwszych procesach. Firma przychodzi, wie mniej więcej, ile samochodów elektrycznych chce kupić, wie, jakie ładowarki potrzebuje i przychodzi do Was, czy przychodzi do takiego partnera, żeby po prostu coś więcej się jeszcze dokładnie dowiedzieć o samej infrastrukturze. Więc jakbyś mógł, Janie, powiedzieć, co wpływa, co głównie determinuje dobór takich ładowarek? Czy to po prostu gabaryt pojazdu, czy rodzaj zadań transportowych, czy lokalizacja? No, im więcej, tym lepiej nam opowie. Jasne. Tak naprawdę wszystko to, co wymieniłeś, wpływa na dobór urządzenia. Tak naprawdę klient, który przychodzi do Elocity, nie musi wiedzieć, jakie ładowarki chce. Ważne, żeby wiedział, jakie ma samochody, bo to rzeczywiście też determinuje rodzaj sprzętu, jaki byśmy dobierali do jego infrastruktury. I teraz wrócę do tego, co mówiłem na początku. Ważny jest charakter firmy, bo mamy flotę na przykład samochodów dostawczych, które rozwożą paczki, listy, dowóz pizzy, tak? To mówimy o innych rozwiązaniach niż na przykład flota samochodów elektrycznych, która jest dla pracowników biurowych. Okej, Janku, tylko z drugiej, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, to według mnie dużo łatwiej Wam się pracuje, bo co mówisz, znając charakter firmy, chodzi Ci po prostu mniej więcej o oszacowane dystanse, jak te samochody się poruszają przede wszystkim. Nie zapotrzebowanie na tą energię. Też, natomiast charakter tego, jak często muszą się ładować, czyli przepływane dystanse, no tak w takim ujęciu dobowym, ale też powiedzmy tygodniowym. I czy ten pracownik, który tym samochodem jeździ, bywa często w biurze, tak? Jak na przykład kurier może być często, nie wiem, w bazie, w której odbiera paczki i musi się naładować, czy jest to pracownik biurowy, nie wiem, który na przykład pracuje hybrydowo. Także tutaj, jeżeli mówimy o takim charakterze biznesu bardziej logistycznym, szczególnie ostatniej mili, to tutaj bym się skupił na rozwiązaniach skupionych no, gdzieś tam w bazie logistycznej, w sprzedaży logistycznych. I teraz znowuż pytanie, czy ten samochód długo stoi w takiej bazie, ma możliwość ładowania się na ładowarkach typu AC, czyli prądu zmiennego. To są rozwiązania typu jak wallbox, czy takie słupki mniejszych rozmiarów, które potrafią na przykład użyć 2 samochody na raz i ten samochód może tam postać parę godzin, bo i tak na przykład stoi przez noc, czy nie wiem, czy wręcz w ciągu dnia stoi, a dopiero w nocy zacznie, nie wiem, wyruszy gdzieś w jakąś obwózkę. Czyli na przykład to jest idealne rozwiązanie dla pracowników typowo biurowych. Dojeżdżają sobie na przykład do firmy, do biura, tam mają gdzie postawić, zaparkować samochód i cała infrastruktura dodatkowa pozwala na zamontowanie takiej najprostszej ładowarki.
i Tak. ten pracownik na 8 godzin idzie wykonywać swoje obowiązki biurowe, na przykład jest to jakaś pani z księgowości, skończy pracę, odłącza wtyczkę i ma naładowaną. Naładowany samochód. Dokładnie tak. Natomiast to jest, tak jak powiedziałeś, dokładnie praca biurowa. Natomiast jeżeli mówimy o jakiejś logistyce, to też to może być samochód, który po prostu został zawieziony do bazy i ruszy dopiero po kilku godzinach, tak, bo w międzyczasie się ładuje, sortownia przygotowuje mu paczki i on dopiero wyrusza też po kilku godzinach. Natomiast jeżeli mówimy o szybkiej rotacji pojazdów, które wpadają tylko na chwilę, nie, godzinka i od razu wyjeżdżało z powrotem, no to w tym momencie już musimy się skupiać na innych rozwiązaniach szybkiego ładowania, podobnych jak takie, które możemy znaleźć na przykład na trasach szybkiego ruchu, czyli to są najczęściej stacje typu DC czy prądu stałego o mocach 50 kW wzwyż, 50, 100, 150, a nawet więcej. To też znowu, czy więcej czasami nie ma sensu, bo samochody nie potrafią takiej mocy przyjąć. No właśnie, cieszę się, że to powiedziałeś, bo właśnie. Wracam do tego pierwotnego pytania, jakimi samochodami jeździmy, bo czasami nie ma sensu przeinwestowywać, albo powiedzmy skupić się na rozwiązaniu, bo takie też są, które dziś zapewnia jakąś moc, na przykład 100 kW, ale w przyszłości będzie je można rozbudować o dodatkowe moduły mocy i zwiększyć na przykład, nie wiem, do 160. Takie rozwiązania na rynku też są, czyli dziś kupujemy coś tańszego, ale gdzieś tam z możliwością dalszej rozbudowy. Także znowu, wracamy do tego do podstawy. Czym jeździmy, jaka jest nasza flota i jaki jest jej charakter poruszania się. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o samochodach bardziej osobowych i potrzebie pracowników, powiedzmy o charakterze bardziej biurowym, czy nawet jeżdżących po Polsce, ale dalej tym samochodem osobowym, a nie dostawczym, jak na przykład przedstawiciele regionalni, handlowcy, to dla nich są dwie ważne rzeczy. Pierwsza, możliwość naładowania się w biurze, gdy przyjeżdżają na te parę godzin do pracy, i to też może być jakiś motywator do przyjechania do tej pracy, tak? Gdzie dziś pracownicy często wolą zostać w domu, a pracodawca chciałby ich jakoś zachęcić do przyjechania do biura, no to tutaj daje im możliwość naładowania się, ale z drugiej strony możemy dać im komfort naładowania się w domu, gdzie jeszcze do niedawna było, no dobra, ale to mój domowy prąd, to jak ja go, tak powiem, wsadzę do samochodu służbowego, to ja jestem stratny. No takie postrzeganie było rzeczywiście, natomiast stworzyliśmy rozwiązanie, które potrafi to rozwiązać ten problem, mianowicie wallbox w domu pracownika i nieważne, czy mówimy o domku jednorodzinnym, czy mówimy o bloku, gdzie taki wallbox jest dedykowany danemu pracownikowi, pracownik go dostaje tak jak samochód służbowy, tak jak dostajemy laptopa, dostajemy ładowarkę do laptopa, tak dostajemy samochód z tąże ładowarką, z tym wallboxem, z zainstalowanym systemem Velocity, który kontroluje i zlicza wszystkie ładowania na potrzeby służbowe, bo z poziomu aplikacji możemy zaznaczać, czy się ładujemy służbowo, czy się ładujemy prywatnie. Wszystkie ładowania służbowe są zliczane i raportowane online do menedżera floty. Raz w miesiącu tworzony jest raport z informacją, który pracownik ile kilowatogodzin pobrał właśnie na cele służbowe. Taki pracownik zadeklaruje nam stawkę, którą płaci w domu za kilowatogodzinę i w tym momencie możemy w bardzo prosty sposób przeliczyć, jaki jest zwrot kosztów. I uwaga, tutaj nie jest to traktowane jako dodatkowy przychód pracownika obarczony podatkiem dochodowym. Jest to po prostu klasyczny zwrot kosztów bez dodatkowego opodatkowania. Także jest to bardzo, bardzo ważny element. Tak to wygląda. Co więcej, Velocity od niedawna może wystąpić w roli agenta rozliczeniowego, więc już w ogóle zdejmujemy z głowy tego szefa floty cały ten proces w ogóle wyciągania danych z naszego systemu, przeliczania tego i potem wysyłania informacji do księgowości, która potem robi przelewy. Wszystko, tą całą logistykę rozliczenia bierze na siebie Velocity. Także mamy to w swojej ofercie już tak naprawdę kompleksowo i co więcej, mamy już takie wdrożenia. Tak więc mimo tego, że to jest nowum, to już się dzieje. Mamy już klientów, którzy z tego korzystają. Także i korzystają za jednym zamachem z całej sieci ogólnodostępnej Velocity, z ładowarek w domach, tak, gdzie pracownik komfortowo ma codziennie naładowany samochód, plus część z nich w miarę możliwości ma też ładowarki w swoich biurach. Czyli podsumowując, rozumiem, Janie, że jesteście w stanie, czy tam w sumie wszyscy razem jesteśmy w stanie tak odpowiednio dobrać ładowarki dla naszych klientów i potem sprytnie i bardzo transparentnie zarządzać tym kosztem pobranej, zatankowanej, mówiąc, energii do pojazdów flotowych.
Tak, jak najbardziej i co więcej, nasz system umożliwi pewne raportowanie, czy to per pracownik, czy per ładowarka. Ważne, żeby ona była spięta z systemem Velocity, ale nieważne, czy jest to ładowarka właśnie w domu, w biurze, czy któraś z naszej sieci publicznej. Szef floty zawsze widzi, na której ładowarce ładowanie się odbyło. Widzi, ile czasu trwało, ile energii zostało pobrane. Jeżeli to było ładowanie odpłatne, to widzi koszt tego ładowania odpłatnego, także ma pełen monitoring i właśnie kontrolę kosztów. Co więcej, jeżeli w systemie przypiszemy pojazd do pracownika, to mamy pewność, że on też będzie wykazany w systemie, czyli możemy kontrolować koszty nie tylko per pracownik czy per ładowarka, ale też przypisywać koszty do samochodu, co wiem, że bardzo często jest jakby poziomem oczekiwanym z poziomu menadżera floty i zarządzania całkowitym kosztem. Dokładnie. No dobrze, Janie, to może teraz na chwilę przekażmy głos Marcinowi. I do Ciebie, Marcin, będę miał takie pytanie. Powiedz mi, bo Ty jako osoba reprezentująca całą Izbę, czyli coś jak klaster zrzeszająca praktycznie wszystkich związanych z elektromobilnością, może powiedzieć, jak to bardziej globalnie w całym naszym kraju wygląda, w jakim kierunku to idzie, jak te przyrosty obserwujemy i jak w ogóle zainteresowanie poszczególnych firm tą elektromobilnością. Dziękuję, Piotrze, za to pytanie. Temat dosyć szeroki i długi, więc wydaje mi się, że z racji ograniczeń czasowych dzisiaj pewnie nie uda się nam go w całości jakby przekazać, przedstawić, więc pozwolę sobie skupić się na tym obszarze właśnie flotowym. Bardzo spodobało mi się to określenie ekosystem, o którym mówiłeś na początku, Piotrze, i faktycznie tak trzeba rozpatrywać kwestie elektromobilności. Bardzo nie lubię takiego podejścia, gdzie próbuje się na siłę porównywać samochód spalinowy do samochodu elektrycznego. Z takim przekonaniem, że infrastruktura, jeżeli chodzi o napędy konwencjonalne, jakby była od zawsze. Oczywiście tak nie było. Polecam spojrzeć sobie na kartę historii. Kiedyś benzynę kupowało się w aptekach i to nie jest w żaden sposób jakaś nagięta rzeczywistość, tylko faktycznie tak kiedyś było. I dokładnie mamy teraz powtórkę z historii, tylko w nieco innym wydaniu. Dzisiaj poszukujemy punktów, gdzie nie kupimy etyliny, tylko gdzie jesteśmy w stanie załadować taki pojazd. Nawiązując do ekosystemu. Dzisiaj przede wszystkim osoby, które muszą podjąć, mówmy się, odpowiedzialne decyzje, bo zakupienie sporej ilości samochodów flotowych, jak doskonale wiemy, nie są to małe koszty i z reguły taki samochód też jest przypisany do danego pracownika albo danego zespołu nie na miesiąc, tylko już na jakiś dłuższy okres, z reguły są to lata. Więc tutaj jeszcze dopowiedziałbym troszeczkę jeszcze do tego, co powiedział Jan, że istotnym elementem jest bycie przy takiej firmie, która chce podjąć decyzję, uważam, bardzo odpowiedzialną, 2, logiczną, 3, prośrodowiskową, o tym, żeby przejść na elektromobilność. I uważam, że takie osoby, które mają już nieco większą świadomość, poniekąd powinny czuć się... Tak, jasne. Bo jeszcze nie wymieniłeś czwartej determinanty, którą jest wymuszenia legislacyjne. No niektóre to jest... Muszą, po prostu. Jeżeli chcą faktycznie brać udział w postępowaniach przetargowych, to wszyscy po niektórych już takich działaniach muszą wykazać, że faktycznie w swoim taborze posiadają samochody zeroemisyjne albo niskoemisyjne. Więc uważam, że tutaj bardzo się cieszę, że w ogóle powstał podmiot Viva Drive, bo z tego co wiem, jesteście przy kliencie już przed momentem wyboru takiego samochodu. Więc to nie jest tylko kwestia tego, żeby klient wybrał sobie samochód i później przyszedł i dobrał do tego infrastrukturę ładowania. Uważam, że taka opieka jest konieczna od samego początku. Także bardzo się cieszę, że widzę przede wszystkim w skali naszego kraju coraz większą synergię i takie przekonanie, że musimy działać razem, aby faktycznie tą transformację w obszarze właśnie pojazdów przede wszystkim osobowych i dostawczych, czyli tych LDV, żeby to nastąpiło sprawnie i przede wszystkim, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że ktoś źle dobierze pojazdy, a później za wszelką cenę będzie próbował przerzucić swój brak kompetencji na wszystkich innych, tłumacząc się, że samochody są złe elektryczne z założenia, bo się palą, bo tamto. Nie będę tutaj tego całego internetowego hejtu przedstawiać, bo doskonale możemy go znaleźć bez żadnego problemu w sieci. Tak więc jakby wracając do twojego pierwotnego pytania. Tak jak powiedziałeś, jeszcze 3 lata temu mieliśmy do wyboru raptem kilka samochodów, chociażby z tego segmentu, gdzie jest największy wybór, czyli z obszaru samochodów osobowych. Dzisiaj, tak jeszcze jak do niedawna byłem w stanie praktycznie przełożyć wszystkie modele, które są. Dzisiaj już nie mam takiej możliwości, bo tych modeli pojawiło się. Pierwsza sprawa. Tylko pytanie, czy mnie słychać, bo mam wrażenie, że delikatnie chyba mi się wyłączył mikrofon. Jest okej, dobra, super.
Kolejny aspekt, infrastruktura. Często spotykaliśmy się z taką argumentacją, że skoro nie ma infrastruktury, nie kupimy samochodów elektrycznych, albo w drugą stronę nie będziemy rozwijać infrastruktury, bo nie ma jeszcze tyle samochodów elektrycznych. Jeżeli dalej będziemy żyli w takim przekładaniu, to nic się nie zmieni, ale to jest element, o którym dyskutowałem temu dzisiaj. Tutaj w Troje możemy jasno powiedzieć, że od zeroemisyjnego transportu już. Patrząc chociażby na to, co już nam narzuciła Unia Europejska, bo to nie jest kwestia już dyrektywy, tylko rozporządzenia, wiemy, że ten zeroemisyjny transport musi się rozwijać. Patrząc na nasz sam kraj pod względem chociażby szansy gospodarczej, to uważam, że jest to wyjątkowa dla nas szansa, ponieważ patrząc chociażby na to, jakie wnioski wyciągnęliśmy, czy to po COVID-zie, czy po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, widzimy ewidentnie, że nasz kraj, który ma świetne położenie geograficzne, ma sporo jeszcze obszaru do zagospodarowania, może być właśnie tym gwarantującym pewny łańcuch dostaw. Tak więc uważam, że jesteśmy w świetnym punkcie, ale ważnym jest to, żeby przede wszystkim cały czas to będę powtarzać, edukować i jeszcze raz edukować osoby decyzyjne, zwłaszcza, że jak tutaj nie jestem do końca pewnej konkretnej liczby, ale z tego co kojarzę, to jest około 70-80% samochodów nowych, to są samochody, które są kupowane przez firmy. Czyli właśnie przez te osoby, które muszą podjąć tą czasami trudną, niewygodną decyzję, czy przejść na zeroemisyjny transport, czy też nie. Więc im więcej takich spotkań, im więcej osób, które będą chciały dzielić się wiedzą, tym większa szansa na to, że raz, że flotowcy będą zadowoleni ze swoich decyzji, będą z nich rozliczani w sposób pozytywny, a my znowu będziemy mogli we wskaźnikach pokazać, że jest więcej samochodów elektrycznych i jeszcze bardziej lobbować za tym, aby infrastruktura do ładowania pojazdów się rozwijała. Tak jak wspomniał też Jan, mamy coraz więcej ciekawych rozwiązań. Jeszcze 2 lata temu rozliczanie kilowatogodzin zużywanych w domu pracownika było praktycznie nierealne. Wiem, że były takie kazusy, gdzie pracownicy dostawali jakieś dodatki do tego, aby ładować samochody właśnie typu na przykład plug-in w swoich garażach. Ostatecznie kończyło się to tym, że nikt tych pluginów nie ładował, a te jednostki, które były dosyć mocno, nazwijmy to, była podniesiona ich wydajność, bo to były często bardzo małe jednostki benzynowe, jeszcze z jakimś na przykład dodatkową turbiną albo nawet 2. Okazywało się, że zamiast generować oszczędności firmie, generowały tylko i wyłącznie większe koszty, bo faktycznie tych jednostek elektrycznych w ogóle nie używano. Więc ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli chcemy przechodzić na niskoemisyjny, zeroemisyjny transport, to tylko i wyłącznie przechodźmy faktycznie, oczywiście jeszcze raz to powtarzam, to jest moje prywatne zdanie, na pojazdy typowo bateryjne, dobrze dobrane do konkretnego profilu działalności. Tak jak Jan też wspomniał, ten system do rozliczeń myślę, że jest kluczowym elementem. Cieszę się z tego, że dzisiaj już na rynku mamy kilka rozwiązań, które oferują właśnie tego typu działania. I tutaj mówię to tylko i wyłącznie jakby po to, żeby pokazać, że to nie jest kwestia jakiegoś prototypowego rozwiązania oferowanego przez jedną firmę, tylko faktycznie skoro już wielcy gracze mają tego typu rozwiązania u siebie w swoim portfolio produktowym, usługowym, to znaczy, że to faktycznie jest możliwe pod względem rozliczeń podatkowych i przede wszystkim pod samą funkcjonalnością. Ten proces ładowania w domu jest dzisiaj bardzo, bardzo uproszczony. Jeżeli chodzi znowu o rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów w trasie, podam może taki przykład. Jestem użytkownikiem auta elektrycznego już od ponad 2 lat i pamiętam moja pierwsza podróż w Bieszczady, no była to, jak to często niektórzy określali, podróżą dla osób, które są no nie do końca obiektywne, jeżeli chodzi o rozwój elektromobilności i że to tak trochę bardziej zakrawa o jakieś bardziej fascynację, a niekoniecznie logikę przy przejechaniu takiej trasy samochodem elektrycznym. I faktycznie tak było. Jak się mogłem załadować na ładowarce DC, która oferowała 50 kW i to faktycznie było 50 kW mocy, to byłem przeszczęśliwy. Dzisiaj, jeżeli mam ochotę odwiedzić na przykład Magórski Park Narodowy, który jest pomiędzy Tatrzańskim i Bieszczadzkim, to jedyna ładowarka po drodze, która jest ładowarką o mocy w okolicach 50 kW, to jest ładowarka w Kielcach. Dzisiaj całą trasę przejeżdżam praktycznie korzystając z ładowarek o mocy powyżej 100-150 kW i mówimy raptem tylko o 2 latach. Zapraszam też do odwiedzenia strony EIPA, czyli do ewidencji infrastruktury paliw alternatywnych, którą prowadzi Urząd Dozoru Technicznego. Tam również możemy zobaczyć, jaka jest dynamika rozwoju właśnie tej całej infrastruktury związanej z infrastrukturą ogólnodostępną, bo to jest też bardzo ważne. Tak jak jeszcze tych niedawno punktów mieliśmy niecały 1000, dzisiaj już dobijamy do prawie 4000. Jeżeli chodzi o samochody bateryjne, dzisiaj mamy już ich ponad 40 000 w naszym kraju. Okej, zaraz ktoś powie, no dobrze, ale mamy 20 milionów samochodów z napędem konwencjonalnym. Ja mówię, dobrze. Tu nie chodzi o to, że chcemy zrobić rewolucję, która ma się odbyć dosłownie za pstryknięciem palców,
To ma być rozwiązanie i to mamy przede wszystkim, chcemy to wdrażać dynamicznie, ale też zdroworozsądkowo. Chociażby patrząc na to, jak wygląda rozwój technologii bateryjnych. Jeszcze do niedawna cieszyliśmy się i to było wielkie wow, jak samochód elektryczny potrafił pokonać 200 na przykład kilometrów. Dzisiaj realizacja... To już te lepsze, bo zaczynają To już te... 90-100 kilometrów. Tak, dokładnie tak było, Piotr. I teraz zobacz, jak wrócimy i spojrzymy na te samochody, no to z jednej strony uśmiechamy się, no bo mamy z tym jakieś wspomnienia, ale też patrzymy na to już jak na samochody elektryczne poprzedniej generacji. A umówmy się, te samochody dopiero się pojawiły, więc już mówimy o rozwoju kolejnych generacji tych aut. Mamy coraz większe zasięgi, coraz większy komfort. Ja osobiście, ktoś zaraz mi zarzuci, że nie jestem obiektywny i pewnie tak trochę jest, ale ja nie wrócę już do samochodu z napędem konwencjonalnym. Bardzo doceniam ciszę. Tak samo dla osób, które przede wszystkim pracują w samochodzie. Tutaj mogę bez problemu podać swój przykład. W żadnym aucie nie prowadziło mi się tak komfortowo rozmów, jak właśnie w samochodzie elektrycznym. Doceniam ciszę, doceniam brak wibracji. Jeżeli mówimy o narzędziu do pracy, to jest naprawdę świetny wybór. Tak samo, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tej najcenniejszej jednostki czasu podczas chociażby sesji ładowania, dla mnie to jest świetny moment na to, żeby przede wszystkim popracować, mogę otworzyć laptopa i bez żadnego problemu odpisać na kolejne maile, a jeżeli działamy w jakimś obszarze menedżerskim, zarządczym, no to wiemy, że tych maili zawsze jest pełno w jaki sposób trzeba na nie odpisać, czy jakoś nimi zagospodarować. Więc ja dzisiaj przede wszystkim musiałem tylko zrobić jedną podstawową rzecz, czego życzę wszystkim użytkownikom, czyli zmienić mindset, zmienić nieco pewne przekonania i nagle okazuje się, że bez żadnego problemu, bez żadnych negatywnych konsekwencji da się korzystać z pojazdów zeroemisyjnych. Patrząc jeszcze na to, jaki mamy potencjał w Polsce na rozwój infrastruktury, przede wszystkim infrastruktury tej szybkiej, czyli tych ładowarek, które są w trasie, to mamy świadomość tego, że jeżeli dzisiaj zrealizowaliśmy, myślę, gdzieś koło 5, może nawet nie 5% jeszcze całego jakby potencjału, jaki jest na rynku, to proszę sobie wyobrazić, jak będzie się nam tymi samochodami jeździć za 5 lat. Więc ja osobiście, jako osoba, która mówi to z doświadczenia, będę na pewno polecać korzystanie z samochodów zeroemisyjnych, ale pod jednym kluczowym warunkiem, o którym wspomniał już Piotr i wspomniał Jan, czyli przede wszystkim, aby był to dobry doradca, który nie będzie nam próbował, przepraszam za takie określenie dosyć proste, wcisnąć samochodu elektrycznego, nieważne jakiego, tylko dlatego, że on jest elektryczny, tylko faktycznie w pierwszej kolejności, zanim wybierzemy się do dealera samochodowego, zanim wybierzemy się do dostawcy usług ładowania, zweryfikujmy albo zgłośmy się do takich właśnie organizacji, jakie reprezentujemy, aby można było zadać te pytania i faktycznie otrzymać odpowiedzi, które są podparte logiką i podparte doświadczeniem. Niestety, jeszcze spora i tutaj w żaden sposób nie winię dealerów samochodowych, bo też mam świadomość, że niełatwo było im się przestawić na zupełnie inny rodzaj sprzedaży albo w jakikolwiek sposób inne artykułowanie mocnych stron takich pojazdów zeroemisyjnych, ale jeszcze dzisiaj widzę, że niestety wielu sprzedawców dealerskich nie jest przygotowanych do tego, aby świadomie przede wszystkim dobrać samochód do potrzeb klienta. I tutaj cieszę się, że jesteśmy my i bardzo się cieszę, że jest Viva Drive, z którym miałem okazję już się poznać chyba ponad rok temu, chociaż czas szybko leci, więc nie zdziwię się, jak już to będzie dłuższa jednostka czasu. I tutaj cieszę się właśnie, że panowie też przygotowali projekt, aby być z tym firmą już od samego początku, aby przede wszystkim dbać o to, żeby się ta nam infrastruktura pojazdów i infrastruktura ładowania rozwijała tak, jak my tego oczekujemy, czyli w sposób sprawdzony. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące szczegółowych jakby obszarów rozwoju w Polsce elektromobilności, to proszę pytajcie, bo mogę długo. Wiem, znamy Cię, Marcinie. Dobra, Wydaje mi się, że poruszyłeś i Ty, i Jan parę ważnych kwestii i ja w takiej woli krótkiego podsumowania zaryzykuję stwierdzenie, że dzięki takim całym ekosystemom pasjonatów tej elektromobilności, którzy nie tylko są pasjonatami, bo jeżdżą tymi samochodami, ale potrafią tą swoją pasję udokumentować jakimiś liczbami, skutecznymi wdrożeniami, zaszczepieniem tej elektromobilności w odpowiednich innych obszarach, w sumie razem wszyscy wytrącamy te kontrargumenty ludziom, którzy się do ostatniej chwili chcą bronić przed tą elektromobilnością, bo to, co powiedział na przykład Jan, że możemy postawić ładowarkę, zacząć od ładowarki prostszej, ale ona będzie przygotowana potem na upgrade tej ładowarki.
więc możemy zacząć od czegoś podstawowego, ale to nie znaczy, że za rok musimy kupić drugą, tylko możemy zmienić jakie parametry tej ładowki. Dokładnie. To jest jedna sprawa. Druga bardzo ważna sprawa, tutaj powiem trochę reprezentując bardziej tych menadżerów floty, którzy są rozliczani z każdej złotówki, było to, co już też mówiliście, czy nawet ja też mówiłem, problem na początku z rozliczaniem. Jak to? To ja mam ładować ze swojego gospodarstwa domowego prądem samochód, którym jeżdżę, a tak mi się dobrze jeździło konwencjonalnym samochodem, miałem kartę paliwową, tankowałem sobie, jeździłem sobie wszędzie na tym paliwie, które firma mi sponsorowała. Okej, a wiecie, ale dużo teraz firm, naszych klientów na przykład przychodzi i decyduje się na coś takiego, słuchaj, panie Kowalski, ładuj ten swój samochód elektryczny w domu, my panu damy ma pan tego wallboxa, rozliczymy się z panem i mało tego, dostanie pan jeszcze ekwiwalent, bo taniej jest, żeby pan się naładował w domu, bo pan może, mieszka sobie, nie wiem, gdzieś pod Warszawą, czy w domku jednorodzinnym, czy w jakimś bliźniaku, i taniej nam jest zapłacić po 69 groszy za ten za tą 1 kWh, niż miałby pan naładować się na przykład gdzieś na mieście po trasie, bądź pod firmą, bo z firmą mogę mieć inną taryfę. To my się podzielimy tym zyskiem z panem jeszcze dodatkowo. I są idealnie skrojone różne lojalnościowe programy, które funkcjonują już w dużych organizacjach, które ułatwiają to rozliczanie, ale ułatwiają w ten sposób, że przekonują tych odbiorców tych aut elektrycznych, czyli kierowców, pracowników firmy, żeby też chętniej wsiadali do tych aut, chętniej je ładowali w domu i dzięki temu stają się orędownikami. A 90% takich osób, z którymi się spotkam na przykład po roku wdrożeń naszych rozwiązań, to mówią, oni już nie chcą wracać z powrotem do samochodu. No wiadomo, są tam jakieś wypadki, że nie wiem, z całą rodziną jadą na wakacje i nie chcą się o to martwić, bo liczy się każda minuta, no to okej, to można też sprytnie podmienić samochód, jedź sobie tym klasycznym samochodem, ale wokół komina, po mieście, czy do pracy, czy nawet niedaleko za miasto, to tylko już widzą siebie w elektrycznych pojazdach. I to, co jeszcze Marcin powiedział, że na to trzeba trochę czasu, bo to jest zmiana naszego myślenia i zmiana postrzegania tego środka transportu, bo na przykład dobrze wiem, że muszę się naładować, pojechać gdzieś do galerii handlowej. To jeżeli ja jeździłem klasycznym autem i 2 razy w tygodniu jechałem na duże zakupy, to teraz mogę, jeżdżąc autem elektrycznym, bo sam tak robię, to ja sobie to koordynuję z tym czasem, kiedy wiem, że muszę pojechać na publiczną ładowarkę, bo nie mam jak w domu ładować niestety, bo ja mieszkam, gdzie mieszkam. Dochodzi do tego, że dobrze, ja sobie wtedy nie tracę tego czasu, tak jak ty na przykład, Marcinie, wykorzystujesz to na odpisanie maili, ja mam listę zakupów, idę sobie 45 minut do godziny, wchodzę sobie szybko do dużego marketu, robię zakupy, jakie potrzebuję, wychodzę, samochód mam naładowany, wszystko mam załatwione i nie patrzę na to jako strata mojego czasu, tak jak też ludzie na początku myśleli, że to jest dla mnie ograniczenie, bo na stacji benzynowej podjeżdżam, biorę pistolet do ręki, wkładam do baku, 2 minuty, jestem zatankowany. A jak ja wykorzystam tą godzinę? Przecież to jest strata czasu. A to chodzi tylko, żeby inaczej na to podejść i to wcale nie jest strata czasu. Tak, Marcinie? Przede wszystkim, tak jak właśnie rozmawialiśmy, bo tutaj, wybacz, nie chcę łapać za słówka, ale bądźmy bardzo uważni na to, żeby też podawać jakieś zakresy czasu ładowania, bo faktycznie utarło się takie przekonanie, że to musi być godzina. W rzeczywistości, jak sami doskonale wiecie, tak nie jest. To wszystko zależy od tego, jakie mamy auto i faktycznie z jakiej ładowarki korzystamy. Dzisiaj załadowanie samochodu, które powiedzmy miał być samochodem dla obszaru menedżerskiego, czy dla szczebla menedżerskiego, przepraszam, czy dla obszaru zarządu, to są samochody, które załadujemy w tym przedziale najsensowniejszym, powiedzmy od tych 10 do 80% już w czasach na poziomie 18 minut. Wiadomym jest to, że to nie będą samochody dostępne dla wszystkich, ale to już też nie mówimy o markach premium, mówimy o takich markach, mogę? Piotrze? Pewnie. Mogę. Mówimy na przykład o platformie EGMP, czyli platformie Kia Hyundai'a, która, umówmy się, już dzisiaj jest platformą dostępną, no powiedziałbym, dla szczebla menedżerskiego bez problemu w obszarze zakupów flotowych. To są auta, które ładują się już z mocami na poziomie nawet 250 kW. Także tak jak właśnie powiedziałeś, Piotrze, to jest tylko kwestia tego, żebyśmy wygenerowali u siebie chęć zmiany i bez problemu z takim autem można funkcjonować. Jeszcze wiedząc o tym, że jeżeli jeździmy wokół komina, to takim samochodem jesteśmy w stanie zrobić nawet koło 500 km. Dziękuję.
jeszcze jest taka kwestia, to teraz może do Jana będzie bardziej. Jak widzisz, Janie, ryzyka na przykład złego doboru samej infrastruktury, czyli złego doboru konkretnej ładowarki dla danej organizacji czy pod firmę? Bo według mnie i według ludzi, z którymi rozmawiam, naszych klientów, to oni mówią, to oni często się wypowiadają, a jakąś tam ładowarkę sobie postawię i na przykład patrzą tylko na czas ładowania, ale to tak nie jest, bo po to mamy tą różne możliwości, po to mamy dodatkowe narzędzia, chociażby takie jak na przykład korzystanie z danych telematycznych dotyczących samochodu i zadań transportowych, dzięki którym jesteśmy w stanie stworzyć całego bliźniaka cyfrowego danej floty i wypluć, jak gdyby dać na tacy takiej firmie zajmującej się ładowarkami, doborem ładowarek, konkretne zapotrzebowanie, czyli ta firma teraz wie o czasach postoju, lokalizacji postojów, zapotrzebowaniu na energię i według mnie to też jest klucz do sukcesu, żeby nie narazić takiego klienta na zbyt duże koszty czy nawet źle wydane pieniądze, bo wiemy, że jedno złe wdrożenie, źle dobrany element z całego tego systemu elektromobilności rzutuje na tym, że ten klient dalej będzie bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o elektromobilność, bądź zacznie mu generować to takie koszty, że ktoś może nawet stracić pracę, no bo jak ty mi przeprowadziłeś ten proces elektryfikacji w moim flocie. Dlatego Janie, jakbyś mógł się wypowiedzieć właśnie, jak ważny jest dobór tych parametrów. To słusznie zauważyłeś. Bardzo ważne jest, żeby nie zabierała się za to osoba, która nic nie wie, tak? Tylko przyszedł do niej, nie wiem, prezes i mówi, kup mi ładowarki. No to on w panice, tak, żeby, tak powiem, zapewnić sobie bezpieczeństwo i uśmiech pana prezesa, to szybko leci i na CITO kupuje jakąś ładowarkę. Często byle taniej, gdzieś tam, ale jest. Ale to jest na chwilę, a potem przychodzi co do czego, dłuższe użytkowanie, nagle się okazuje, że ta ładowarka, nie wiem, na przykład nie można jej objąć takim systemem zarządzania, bo nie ma pewnych komponentów wewnętrznych, które pozwalają na instalację takiego oprogramowania jak Velocity. Więc miejmy to pod uwagę. Też często się spotykamy z takim postrzeganiem i zarzutami, gdzie na przykład składamy jakąś ofertę już dobraną dla potrzeb klienta. Klient wchodzi do internetu i mówi, ale zaraz, to ten model to ja widzę tutaj dużo taniej. Natomiast z ładowarkami jest bardzo często tak jak z samochodami. Możemy mieć jeden model w różnych wersjach wyposażenia, dlatego tutaj też uczulam na to, żeby porównywać... To, co mówiliśmy o tym jak gdyby upgrade'zie późniejszym. Tak, bo teraz porównywać jabłko do jabłka, możemy mieć, tak jak, nie wiem, możemy mieć Volkswagena Golfa, tak, i 1.0, a możemy mieć Golfa GTI. To z ładowarkami jest bardzo podobnie, to jest ten sam model, tylko z różnymi elementami, z różnymi mocami, także miejmy to na uwadze, jak gdzieś Państwo będziecie sami na własną rękę próbowali czegoś szukać, to zwracajcie uwagę na gdzieś tam szczegóły techniczne i wyposażenia danych ładowarek. Bo Janku, zakup to jest jedno, wydanie pieniędzy na ładowarkę, tak, ale dochodzi nam jeszcze możliwość jak gdyby monitorowania tej ładowarki, serwis techniczny tej ładowarki i narażanie się na potencjalny czas, kiedy ona będzie, nie wiem, niesprawna. No to też chyba trzeba brać pod uwagę, bo... Też chyba, zgadza się, dlatego my często nauczeni już doświadczeniem, gdzie na początku naszego biznesu współpracując z różnymi producentami, bo nasz system jest zintegrowany już z ponad 30 różnymi producentami polskimi, zagranicznymi, z całego świata praktycznie, więc mamy to doświadczenie styku naprawdę z różnymi producentami i na początku naszego biznesu, gdzieś tam parę lat temu, jak ktoś się do nas zgłaszał, to proponowaliśmy bardziej patrząc pod kątem, czyli tylko patrząc pod kątem specyfikacji technicznej tej ładowarki. No, żeby była dobra specyfikacja, tak, fajnie to pasowało, przy tym wszystkim była jakaś dobra value for money by było i lecieliśmy z ofertą. Natomiast z czasem też zauważyliśmy, że długoterminowo warto wziąć pod uwagę wsparcie techniczne dostępne w Polsce. Możemy mieć ofertę na sprzęt bardzo fajny, jeżeli chodzi o produkt i cenę. Na przykład z Chin dalekich. Na przykład z dalekich Chin, bo umówmy się, często chińskie produkty, tam elektromobilność jest na dużo wyższym poziomie niż ogólnie w Europie. To jest największy rynek, jeżeli chodzi o elektromobilność, więc te ładowarki potrafią być dobre, tak? Nawet często lepsze niż te europejskie. Ale jeżeli nie daj Boże coś się z nią zadzieje,
czy z winy urządzenia, czy na przykład ktoś się z tej względu uszkodził. A potem zorganizowanie, nie wiem, części zamiennych, czy jakiejś naprawy gwarancyjnej, no jest karkołomne, tak? Mimo tego, że wydają się być sensowne. Więc my już mamy to doświadczenie, wiemy, którzy producenci oferują szybkie i dobre wsparcie na terenie Polski. I to są zarówno producenci stricte polscy, którzy są notabene bardzo dobrymi producentami, czy europejscy, ale posiadający dobre, tak powiem, przedstawicielstwo, czy dobrego importera, czy w ogóle cały oddział, tak, danego producenta w Polsce i możemy liczyć na dobre wsparcie techniczne. I to mówimy zarówno o ładowarkach typu AC, typu DC, nie ma to już znaczenia, więc mamy to z tyłu głowy, wspierając klienta w doborze właśnie infrastruktury. Też jeszcze istotnym aspektem jest, pozwolę sobie taki kamyczek do ogródka wrzucić, dostępna moc w danej lokalizacji, tak? Troszeczkę o tym nie mówimy, ale gdzieś ta sieć energetyczna musi ten prąd nam dostarczyć. Tu ważne jest też rozeznanie się, zrobienie tak zwanego audytu. Audyty przyłączeniowe. Przed ładowaniem i ten audyt my oczywiście wykonujemy dla klientów na terenie całej Polski. Czego się klient może dowiedzieć po takim audycie. I nieważne, czy mówimy o audycie w domu pracownika, czy pod biurem, czy w jakiejś lokalizacji, która ma być lokalizacją na przykład na potrzeby publiczne, nie ma znaczenia. Taki audyt da informację klientowi, czy jest tam odpowiednia moc, czy jeżeli nie ma, to co trzeba zrobić? Nie wiem, powiększyć istniejące przyłącze, czy złożyć wniosek o nowe, o jakiej mocy, tak? Czy jakby całą taką kompleksową informację dostaje odnośnie samej mocy dostarczonej na daną lokalizację. Potem co trzeba zrobić, żeby daną ładowarkę zainstalować, tak? Czyli położyć x metrów kabla, nie wiem, jakieś fundamenty, nie fundamenty, czyli jakby takie prace, nazwijmy to techniczno-instalacyjne, elektryczne i one są skosztorysowane, czyli mamy opis informacyjny, co trzeba, jak trzeba i ile to wszystko będzie kosztowało. W tym momencie klient ma już kompleksową informację, do tego jeszcze oferta oczywiście na dobrany sprzęt, jeżeli chodzi o samą ładowarkę, przecież ładowarki. I to dopiero jest kompleksowa informacja dla takiego zarządcy, nie wiem, czy budynku, czy szefa floty, czy kogokolwiek, kto ma po stronie klienta zająć się tą elektryfikacją. I wtedy rzeczywiście dobrał sobie flotę, na przykład przy waszej pomocy. Za tym poszła jakaś oferta wstępna na ładowarki, bo dobraliśmy hardware do rodzaju i charakteru firmy i floty, a potem wchodzi właśnie taki audyt danej lokalizacji i już mamy komplet, jest moc, nie ma mocy, co zrobić, żeby ona tam była i ile będzie ta cała instalacja kosztować. Tak, czyli w tym momencie klient ma już 100% informacji, co będzie niezbędne do instalacji i elektryfikacji floty. Tak, Janku, dokładnie to, co mówisz. Jeszcze do Marcina bym miał jedno pytanie, takie, które nasunęło mi się w trakcie naszej tutaj dyskusji. Wydaje mi się, znaczy ja wiem, ale jakbyś mógł powiedzieć coś więcej, że to już się też i w przepisach dzieje, bo na przykład jeżeli stawiamy nowy biurowiec, czy deweloperzy coś zaczynają budować, to też już biorą pod uwagę z góry, jak gdyby rezerwują sobie te większe moce, bądź nawet są przepisy, które wymuszają na odpowiednią liczbę miejsc parkingowych konieczność przyłącza pod ładowarkę. Dobrze mówię? Jak najbardziej, Piotr, zgadza się. Przede wszystkim zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tekstem jednolitym ustawy o elektromobilności, która bardzo precyzyjnie określa tak naprawdę warunki, które musi spełnić czy to deweloper mieszkaniowy, czy deweloper logistyczny, który chce na przykład mieć certyfikację BRIMowską i tak dalej, i tak dalej. Także tak jest. Dzisiaj to nie jest już kwestia tego właśnie, czy deweloper będzie chciał być bardziej, nazwijmy to, otwarty na elektromobilność, tylko po prostu musi to zrobić. Tutaj też bardzo ważny element, o którym chciałbym głośno powiedzieć, bo widzę, co się zaczyna dziać na rynku, że możemy mieć za chwilę dosyć za dużo trochę samowoli w obszarze montowania właśnie ładowarek AC, czyli tak zwanych tych, nazwijmy to, wallboxów. Nie może być tak, że na jednym miejscu postawionym będziemy mieli takiego producenta z pełną mocą 11 kW na przykład, za chwilę obok będziemy mieli innego producenta z jeszcze inną mocą i tak dalej, i tak dalej. Gdzie Marcin, ten pasek się już praktycznie odchodzi, no teraz też są 22 już te domowe.
więc... Tak, ale znowu zawsze zadaję pytanie jedno. Jaki jest do zrealizowania dobowy zasięg? Jeżeli się okazuje, że przyjedziemy w ciągu doby 100 kilometrów, to po co blokować przede wszystkim moc? Bo mamy coś takiego jeszcze jak współczynnik mocy, którą musi jakby być zagwarantowana przez zakład energetyczny. I to też nie jest tak, że jeżeli mamy na przyłączu 50 kW, to możemy zawsze w trybie ciągłym obciążać tak sieć. Więc wracając, ważne jest to, żeby przede wszystkim dobierać, i to jest akurat do deweloperów takie bardzo duże hasło i do zarządców, między innymi właśnie też takich parkingów podziemnych, aby stosować przede wszystkim, na ile jest to możliwe, jednego producenta, który ma takie dwie podstawowe funkcje, czyli dynamiczne zarządzanie mocą pomiędzy ładowarkami oraz potrafi automatycznie regulować, ile jest dostępnej mocy w budynku i przekierować tą wolną moc, która jest obecna w budynku, na ładowarki, też właśnie z dynamicznym zarządzaniem pomiędzy punktami ładowania. Tylko w takim przypadku jesteśmy w stanie zbudować infrastrukturę bezpieczną, infrastrukturę, która da nam więcej korzyści niż problemów, i tak naprawdę będzie to też później duże ułatwienie chociażby dla użytkowników, bo będzie dużo łatwiej nam i taniej znaleźć jeden podmiot, który obsłuży, przeserwisuje takie wszystkie ładowarki, niż wybierać albo raczej dedykować poszczególnego serwisanta do poszczególnego producenta ładowarek, a będzie ich na przykład wielu na jednym obszarze. Więc tutaj też wiem właśnie, że Velocity oferuje tego typu rozwiązania. Tak jak wspomniałem, takich podmiotów chyba na ten moment, o ile dobrze kojarzę, w Polsce, które faktycznie mają ze sobą już jakieś realizacje i działają w sposób odpowiedzialny i szczery, chyba są 3. Może nie będę teraz tutaj wymieniał nie będę może mówił teraz o tych podmiotach, bo chyba to nie jest przedmiot naszego jakby spotkania dzisiejszego, ale faktycznie takie rozwiązania są i tutaj gorąco polecam, żeby tylko i wyłącznie iść w tym kierunku. Nie pozwalać na to, aby każdy montował sobie ładowarkę jaką chce i nie montował absolutnie ładowarki o mocy 11 kW w ciągłym trybie obciążenia z taką mocą. To jest droga donikąd. Przepraszam za chwilową nieobecność, ale mamy tutaj tak gorącą dyskusję, że telefon mi się przegrzał, także właśnie dlatego musiałem się schować trochę w cieniu. Ja się z Tobą, Marcin, jak najbardziej zgodzę z tym dynamicznym zarządzaniem mocą, zwłaszcza jeżeli mówimy o jakichś większych instalacjach, czy na przykład na całym parkingu, nie wiem, biurowym, tak, gdzie planujemy wymienić nawet niekoniecznie w tej chwili, ale docelowo właśnie, czy sukcesywnie całą flotę, która jest większa niż nie wiem, 10 samochodów, a nawet już 10, to już możemy mówić o takim dynamicznym zarządzaniu. Są różne zarządzania, ale tak jak rzeczywiście Marcin wspomniał, warto korzystać wtedy z jednego producenta, który zapewni prawidłową komunikację między każdym wallboxem, czy każdym słupkiem, czy słupkiem wallboxem, bo tak naprawdę nie ma to znaczenia. Także mogą być rozwiązania w ramach zamkniętej jednej grupy ładowarek, mogą być rozwiązania połączone właśnie ze szczytywaniem dostępnej mocy z całej lokalizacji, z takim zwanym inteligentnym licznikiem. To wszystko jest i to właśnie jest też elementem takich ofert i audytów, gdzie przychodzimy do klienta i weryfikujemy, jakie są możliwości i dobieramy właśnie wtedy sprzęt pod konkretną sytuację, bo może być taka kwestia, że no nie wiem, teoretycznie ktoś potrzebuje, nie wiem, 50 ładowarek, 11 kW. No to w tym momencie mówimy o jakichś teoretycznie przeokrutnych mocach, tak? To tam w ogóle można by elektrownię postawić. Ale jaki jest moment, gdzie te wszystkie 50 ładowarek działałoby rzeczywiście z pełnym obciążeniem? To są jakieś skrajne sytuacje, bo jeden samochód będzie prawie pełni naładowany, drugi będzie miał 0, a trzeci będzie w połowie i tak dalej, i tak dalej. Nie wszystkie naraz podjadą, a nawet gdyby podjechały, to system odpowiednio obniży moc ładowania, tak żeby nie przekroczyć tej maksymalnej zadanej mocy i w tym momencie cała sieć jest bezpieczna, samochody dalej się ładują. Także jest to wszystko rzeczywiście już dostępne na rynku i nie ma się tego obawiać. Czyli to, poczekaj sekundę Marcinie, czyli to dokładnie co powiedziałeś Janie i ty wcześniej Marcinie, nie bójmy się, a nawet korzystajmy koniecznie z dostępnych narzędzi do zarządzania wszystkim, czy to energią, czy pojazdami, bo tylko tak możemy naprawdę skutecznie optymalizować i koszt, i cały proces. Jak najbardziej. Po to są narzędzia, po to są eksperci, którzy odpowiadają za każdy wycinek tego procesu, żeby korzystać z ich wiedzy, z doświadczenia zdobytego licznymi wdrożeniami, żeby jak najefektywniej wprowadzać tą elektromobilność, bo bez tego to po prostu, jeżeli byśmy dalej pracowali na kartce papieru,
brali sobie pojazdy, spisywali przebiegi, dobierali tylko na tej podstawie ładowarki, to możemy trafić w tyle pułapek, które nagle się okażą, mogą praktycznie pozamiatać, zdyskredytować naszą całą organizację czy naszą firmę, w której pracujemy. Dokładnie. Tak można bardzo łatwo się pośliznąć niestety na elektromobilności, jeśli się do tego odpowiednio nie podchodzi. Coś chciałeś, Marcinie, powiedzieć przede mną, to proszę. Tak, tylko chcę dopowiedzieć jedną prostą rzecz, że możemy zarządzać mocami w różnych obszarach, tak samo też zarządzajmy tym właśnie zadowoleniem z użytkowania pojazdów zeroemisyjnych, pojazdów elektrycznych. A to, żeby dobrze zarządzić tym zadowoleniem, jest tylko jedno rozwiązanie. Rozmawiać z osobami i z podmiotami, które mają właśnie w tym obszarze doświadczenie. I tu nie chodzi o jakieś przekonywanie na siłę. To po prostu jest logiczny argument. Albo możemy trenować to na własnej skórze. Z jednej strony możemy powiedzieć, że tak, to jest jedna z najlepszych szkół, ale jak wiemy doskonale, trenowanie rozwiązań na bazie własnych doświadczeń jest raz, że czasochłonne, a dwa, kapeksochłonne, a w sytuacji, kiedy możemy skorzystać z doświadczenia firm albo osób, które już po prostu przeszły przez te procesy, to zróbmy. To się wszystkim opłaci. Zarówno osobom, które mają to doświadczenie i osobom, które nie będą musiały popełniać tych samych często błędów. Masz, Marcin, 100% rację. Sam mniej więcej odbyłem parę rozmów z dużymi organizacjami. Wydawałoby się, że to są organizacje, które powinny mieć pełną świadomość w obszarze elektromobilności i docierając do menadżerów floty, spotkałem się z czymś takim, że jak to? Ja wiem, temu mam dać samochód elektryczny, no dobrze, ale czy oni w ogóle wiedzą, jak to wygląda, z czym to się je, jak to się... Mają tydzień, mają się nauczyć, mnie to nie interesuje. No to w taki sposób my nie wprowadzimy skutecznie elektromobilności nawet do sprawnie funkcjonującej organizacji, no bo to jest jednak proces, a do procesu się trzeba przygotować, zebrać odpowiednie dane, te dane dalej obrobić przez poszczególnych partnerów w takim ekosystemie, każdy, żeby wziął ten wycinek tortu, zastosował swoje najlepsze praktyki i wtedy całość kompleksowo możemy się podpisać, że w takiej organizacji wprowadziliśmy i zakończyło się to sukcesem. Za 2-3 lata wymiana czy tam dokupienie kolejnych samochodów elektrycznych i wiemy, że ten klient będzie zadowolony, bo zdjęliśmy z niego cały ciężar ryzyka, że coś pójdzie nie tak. Dokładnie, ja się w pełni zgadzam. Także dobrze takie spotkania jak nasze dzisiejsze są, mimo tego, że nie mówimy o jakichś bardzo głębokich konkretach, bo w ciągu godziny staramy się poruszyć rzeczy, które gdybyśmy mówili o konkretach, to moglibyśmy tutaj siedzieć i cały dzień i wszyscy by posnęli. Natomiast takie spotkania jak dzisiaj są bardzo, bardzo potrzebne. Fajnie, że słuchają nas bezpośrednio szefowie flot. Jeżeli będą mieli więcej pytań, to mam nadzieję, że się będą do nas odzywać bezpośrednio. Ale tak, rozmawiajmy o tym, mówmy o różnych kwestiach, bo potrzebą jednej firmy będzie, nie wiem, takie rozwiązanie, potrzebą drugiej firmy drugie, a koniec końców obydwie firmy chcą przejść na elektromobilność. Tylko każda będzie musiała to zrobić na swój jakby już dedykowany sposób. Ale ważne, żeby trafiła na solidnego partnera, który będzie w stanie jej to w tym pomóc, tak? I na odpowiednią technologię, bo dzięki tej technologii, zastosowaniu różnych metod pomiarowych, to jak do krawca, możemy iść do sklepu i kupić sobie na wesele garnitur spółki, który wisi na wieszaku, albo iść jednak sobie skroić na miarę. Jeżeli skroimy na miarę, no to wiadomo, ten proces może być trochę bardziej skomplikowany, ale skomplikowany dlatego, że dokładniej wgryziemy się w daną organizację, wyciągniemy więcej informacji, ale dzięki temu pozostawimy sobie, po nas pozostanie ten efekt później wow, jak z tym garniturem. No, nikt nie idzie do ślubu w garniturze, który wszedł do sklepu i sobie tylko tak założy, on mniej więcej pasuje, ale marynarka się tu marszczy, spodnie spadają, albo jak się nachylam, to są, nie wiem, za krótkie nogawki. No umówmy się, no to takie może trochę proste porównanie, ale pokazuje, że do tego... Coś w tym jest, dokładnie. Tak to wygląda. Także rozwiązań jest bardzo dużo. Na dziś na pewno nie przejdziemy przez wszystkie. Ważne, żeby osoby, które nas słuchają, w ogóle były świadome, że opcje są. Jest kilka rzeczywiście podmiotów, tak jak Marcin wspomniał, którzy się na tym znają, potrafią to dobrze dobrać, potrafią to dobrze zainstalować, a potem jeszcze odpowiednio tym zarządzać z biegiem, tak, używania floty, żeby mieć nad tym pełną kontrolę, co, gdzie, kiedy, za ile. Tak jak to do tej pory było w pojazdach spalinowych.
tak, żeby da się to już dzisiaj przełożyć praktycznie 1:1. Tak, no ten pracownik będzie się ładował inaczej niż jak korzystał ze stacji tankowania klasycznej, tak, gdzie wyjeżdżał praktycznie do rezerwy, podjeżdżał, tankował się, kupował może hot doga i jechał dalej. Użytkowanie samochodu elektrycznego jest troszeczkę inne, bo raczej doładowujemy ten samochód i możemy go doładować w pracy, możemy go doładować w domu, możemy go doładować na stacji publicznej. Dziś potwierdźcie panowie, jak jeździcie samochodami elektrycznymi, rzadko jest taka sytuacja, że wyjeżdżacie go, tą baterię nazwijmy to do zera, żeby ją potem naładować do 100%. Takich sytuacji porównywanych z tankowaniem od zera do pełna jest, sądzę, rzadko, prawda? Więc drogi szefie floty, który tutaj nas słuchasz, miej to też na uwadze i jeżeli myślisz o czasach ładowania i tak dalej, to wygląda troszeczkę inaczej niż w przypadku samochodu spalinowego. Właśnie tak jest, jak powiedziałeś, Janie, tym bardziej, że zmienia się jednak prędkość, możliwość przyjmowania energii w zależności od tego, z jak rozładowaną baterią podjedziemy pod słupek ładowania. Dokładnie. No, niestety widzę, że Marcina nam znowu jakieś problemy techniczne wyrzuciły, no ale myślę, że jakieś podsumowanie jeszcze kończące zdanie, jakbyś mógł, Janie, od siebie jednym zdaniem. Tak, także drodzy szefowie floty, którzy tutaj nas słuchacie, nie bójcie się, jeżeli do was, jeżeli przychodzicie do tematu elektromobilności z własnej nieprzymuszonej woli, to na pewno zrobicie to z chęcią, ale już miałem okazję spotkać się z szefami flot, którzy przyszli do nas, bo im kazano i byli tylko wściekli z tego powodu. No bardzo mi przykro, że wam kazano, jeżeli tutaj takie osoby są, ale nie bójcie się, pomożemy. Czy Pire pomoże, czy Viva Drive, czy Elocity, chociaż jeszcze kilka innych podmiotów na rynku polskim też znajdzie, którzy to zrobią dobrze. Więc nie bójcie się, są podmioty, które potrafią to już dobrze robić i na pewno wam pomogą. Marcinie, jedno zdanie podsumowania z twojej strony? Potrzebuje zdecydowanie niższej temperatury. Nie, no żartuję. Ale tak, trochę też to może w ten sposób nawiążę. Przede wszystkim dużo spokoju, tego wszystkim życzę przy podejmowaniu decyzji, jeżeli chodzi o przejście na zeroemisyjny transport i z takimi właśnie w chłodniejszej atmosferze podejmowania decyzji przy wykorzystaniu doświadczenia właśnie takiej firmy jak Elocity, Viva Drive czy takiej organizacji jak Pire. Tak więc ja tylko życzę udanej elektryfikacji floty i życzę naprawdę tego wszystkim, bo wiem, że to jest dobry kierunek. Będzie dobrze. Tak jest. Z mojej strony może powtórzę po moich kolegach, no ale chcę powtórzyć, że naprawdę nie bójmy się korzystać z dedykowanych narzędzi, które przede wszystkim mają na celu zdjęcie ryzyka, usunięcie tego ryzyka w procesie elektryfikacji flot, przed którym no niestety nie uciekniemy, a może i stety, no bo chcemy jeździć jednak elektrycznymi pojazdami, no i będziemy musieli nimi jeździć. No Piotrze, tu jeszcze tylko dopowiem, to jest nawet nie kwestia, albo jeszcze inaczej, wiadomo, że najczęściej ekonomika albo ekonomia determinuje wybory, natomiast też nie zapominajmy, dlaczego w ogóle to wszystko się dzieje, skąd jest ta transformacja. Porozumienie paryskie Fit for 55, jeżeli chcemy w jakikolwiek sposób przyczynić się do działania proekologicznego i zahamować chociażby właśnie globalne ocieplenie, to pamiętajmy o tym, że to jest jedyna na chwilę obecną słuszna droga, która nie jest jeszcze idealna, ale to jest kwestia czasu, kiedy na pewno ona będzie dużo bardziej dostępna i dużo bardziej sensowna, no bo widzimy, jaka jest transformacja na przestrzeni ostatnich dosłownie kilku lat, więc śmiem twierdzić, że do 2035 roku jeszcze dużo ciekawych i naprawdę radosnych chwil przed nami. Dziękuję. Z mojej strony to wszystko. Chciałem wszystkim podziękować i słuchaczom, i tutaj moim gościom, którzy razem ze mną uczestniczyli w tym webinarze i będziemy do Was wracać regularnie. Postaramy się już po wakacjach. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.